przychodzi taki moment, że nie ma ściemy i że ty już wiesz, że jeżeli coś się w twoim życiu dzieje, to ty potrzebujesz zadać sobie pytanie, ale dlaczego mi się to wydarzyło? Co mi to Mhm, pokazuje? Jaki mhm. wzorzec tutaj znowu odtwarzam, nie? A propos tych guru, mniej lub bardziej fałszywych, też byłam w tym momencie, jeszcze wrócę do początku twojej wypowiedzi, też byłam w tym momencie, kiedy na początku taka byłam, wiesz, mądra i zbawiałam świat i po prostu teraz wszystkim powiem, jak żyć. I też to wkurzało. Odkryłam, z jakiego miejsca to szło, że tak naprawdę ja chciałam czuć się lepsza. Czyli idąc za tym, przykrywałam poczucie, że jestem gorsza. Nie? Jak Mhm. to rozpracowałam, to też się bardzo dużo zmieniło. To raz. A dwa, wracając do tych fałszywych guru, też trafiałam na różnego rodzaju nauczycieli w moim życiu. Mm, I owszem, nadal jakaś część się mnie, nadal jakaś część mnie się na to wkurza, że tak było, ale z drugiej strony doskonale rozumiem, o czym to było. To było o tym, że ja szukałam tam rodziców, Mhm. idealnego rodzica. W przepływie z Magdą Stelmasik. Właśnie po to, żeby pokazać tę kruchość, tę vulnerability, żeby też móc, żeby dzięki temu to jest nasza moc. Zobacz, a my się przed nią chronimy, tak? A jak człowiek nas zobaczy, tak? Oczywiście, że to jest też jego, jeżeli on to przyjmie na siebie i zacznie, no to jest gdzieś tam jego rzecz do robienia, tak? Ale z drugiej strony, e, no właśnie, ja mogę być taka, jaka jestem, w pełni w tym momencie, nawet jak jestem Tak, rozjechana, nawet jak jest mi źle, tak, bo to jest tak, człowieczeństwo. Wiesz, dla mnie też to uczenie tak. się tego, że ja mogę być każda, że dzisiaj mogę być radosna, jutro mogę być smutna, a pojutrze wkurwiona, Tak. to powoduje w nas Mhm. człowieczeństwo. I też wczoraj, jak jechałam sobie, uświadomiło mi się taka rzecz, że, bo kiedyś miałam takie pojęcie, taki obraz, że jeżeli ktoś jest nauczycielem, psychologiem, czy tam, prawda, szamanem, no to on już ma przerobione te rzeczy. On już nie chodzi do psychologa, on już nie ma takich stanów, nie? A, I przyjmowanie mnie takiej, że, bo wiesz, też takie wyrzuty sumienia, że Boże, jak ja mogę na przykład, nie wiem, prowadzić kręgi kobiet, skoro ja tutaj potem, czy tam w jakichś innych momentach swojego życia też się bujam z takimi problemami, jak te dziewczyny, które do mnie przychodzą na przykład, nie? Albo wiesz, albo że też korzystam z psychoterapii. I wiesz, i dla mnie jest takie, teraz tym bardziej, nie takie wow, że mogę, że właśnie tym lepiej, prawda? Bo dzięki temu też wzrastam, dzięki temu to jest taka, wiesz, higiena duchowo-emocjonalna, którą stosuję. To wiesz, ja też codziennie mam swoją taką praktykę, codzienną, nie? Że też myślałam, że kiedyś, że no ci nauczyciele to już nie muszą praktykować, nie? No bo oni już mają to przerobione, nie? Tam, nie wiem, uczy medytacji, no to on nie musi już medytować. No nie, no właśnie tym bardziej. Ja wiesz, im więcej robię rzeczy dla innych, tym więcej potrzebuję czasu dla siebie, żeby móc też to pomieścić wszystko. Święta prawda. Poruszyłaś niesamowicie dużo wątków i wyjmujesz jakby, wiesz, moje myśli z głowy. To jest przecudowne. E, Pamiętam, jak kilka lat temu pojechałam na warsztaty
po jakiejś dłuższej przerwie, nie? Jakby warsztaty, gdzie ja potrzebowałam popracować ze sobą, po jakiejś dłuższej przerwie się tam znalazłam, w której pracowałam z innymi i jakby byłam bardziej dla innych niż dla siebie. Ja weszłam na tą salę i ja poczułam, o kuźwa, nareszcie, dlaczego ja sobie tego nie dawałam? Przecież ja też potrzebuję wsparcia, przecież to jest takie No. ludzkie, nie? Że jak ja za tym tęskniłam, właśnie za tymi kobietami, które siedzą Mhm. w kręgu, że możemy być Mhm. wszystkie autentyczne, że tam niczego nie trzeba, że ja, pamiętam nawet miałam kilka takich dni, że ja bardzo świadomie, to jest to, o czym ty mówisz, nie wchodziłam w interakcje jakby z innymi dziewczynami, bo wiedziałam, że teraz nie mam na to przestrzeni. Jest mój temat i dla mnie on jest na ten moment najważniejszy. I teraz jak wnoszę też jakiś moje trudne tematy do jakiejkolwiek relacji, to mam, jeszcze się na tym łapię, ale przypominam sobie o tym, że o tym zaufaniu do drugiej osoby, że druga osoba przecież jak nie ma przestrzeni, to ona potrafi postawić granice i po prostu ja będę musiała to przyjąć i tyle, i tam się nic nie wydarzy, nie? Dziękuję Ci, że jesteś. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Twoja opinia jest dla mnie ogromnie ważna. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod filmem. Miłego oglądania. To jedno, a drugie, jak mówiłaś, to przyszło mi, oj, to jest taki wniosek, który jest we mnie od wielu, wielu lat. Patrzę na to w ten sposób, na siebie też patrzę tak, i w ogóle na cały ten świat rozwoju. Nie wiem, na ile w tym prawdy w moim przypadku się bardzo to zgadza, że ja dostałam narzędzia, które tak naprawdę były mi potrzebne. Ja zaczęłam prowadzić jogę, bo ja się potrzebowałam wyciszyć, uspokoić i wstawić bardziej w ciało, tak? Ja zaczęłam masować, bo ja potrzebowałam się oswoić z dotykiem, nie? Teraz, jak prowadzę sesję online, to bardzo często zaczynam sesję, ktoś coś do mnie mówi i oczywiście jestem cały czas w obserwatorze i to jest przepiękne, że ja mieszczę jedno i drugie, jakby klienta i siebie, ale widzę, wow, mówisz dokładnie o moim kawałku, z którym się zmierzyłam tam, nie wiem, miesiąc temu, nie? Czyli on we mnie jeszcze cały czas pracuje. Mam taką tezę, że my nie pracujemy tak naprawdę z innymi, my pracujemy ze sobą cały czas, nie? Jakby tylko może poprzez innych i tutaj znowu, to już jest grube, ale powiem to, tutaj znowu, to jest o jedności, że my się tak naprawdę nie różnimy tymi ranami. My mamy wszyscy takie same bądź bardzo podobne historie. One wynikają z bardzo podobnych rzeczy, nie? Że to jest o jednym. Ja pracując z tobą czy z kimkolwiek innym, nadal pracuję ze sobą i nadal potrzebuję wsparcia. Albo klient przynosi mi jakiś temat i doskonale umiem rozpoznać, wow, tego nie mam objętego, ty mi to wybudziłeś, dziękuję, teraz idę na terapię, nie? Albo teraz się tym zajmuję. To jest to, o czym ty mówisz. My cały czas potrzebujemy wsparcia i to jest niesamowity zasób patrzeć na to w ten sposób, że ja nie jestem oświecona, ja nie jestem skończona i doskonała. I dziękuję ci, kliencie, że mi to przyniosłeś, tak? Bo ty przyniosłeś to dla mnie. Ja się mogę w tym momencie poszerzyć. Jak się poszerzę, to będę dalej tobie służyć, nie? I to się tak fajnie, wiesz, zaklikuje. To jest piękne. Uwielbiam to. Mhm. Mm. I w ogóle mam wrażenie, że też spotykamy osoby, które są jakby tożsame z nami, natomiast my jesteśmy o te pół kroku może dalej. Tak, Że o, ja już tutaj zobaczyłam to ja mogę ci to pokazać. Albo mogę przyjąć właśnie cię w tym kawałku, bo ja tak, już jestem o tyle większa, nie? O tyle tak, pojemniejsza. Mhm. tak. I właśnie świadomość właśnie tego na tej ścieżce dla mnie jest kluczem do pracy z innymi. E, dobra, zatrzymam się tutaj, bo przychodzi mi coś, czego bardzo nie chcę powiedzieć. Nie, Mhm. tak na to patrzę w tym momencie i naprawdę jestem wdzięczna za każdą osobę, która mi coś pokazuje, nie? Czy to jest klient, czy to jest jakakolwiek inna osoba, w jakiejkolwiek innej relacji. Tak, to bywa trudne, ale to jest to, o czym rozmawiałyśmy. No kuźwa, nie ma ściemy. Nie ma Mhm. ściemy.
Nie? To jest o byciu autentycznym, byciu w prawdzie ze sobą, a przez to mogę być w prawdzie i autentyczną w stosunku do innych. No, to jest też taki ciekawy temat tej autentyczności, bo mnie się wydawało zawsze, że ja jestem autentyczna. Tylko dopiero w Tak, tak. momencie, dopiero w Szczególnie jak jestem momencie, taka jak zaczęłam, uśmiechnięta, nie? tak, tylko dopiero w momencie, kiedy zaczęłam obejmować te moje właśnie wszystkie cienie, to się okazało, Boże, ja żyłam po prostu w iluzji. Mhm. Tak. I też to, co mówisz, ta ściema, mam wrażenie, że ona jest skończona, tak? Czyli jakby do pewnego momentu można ściemniać. No, możemy się, wiesz, obejrzeć w prawo, w lewo. Dużo tego jest, tak? Jakby takich górów i tak dalej, czy takich oświeconych, czy nawet to jest taki fajny etap, znaczy to jest śmieszny etap, ale każdy go chyba przechodzi w swoim rozwoju osobisto duchowym. I to jest tak na początku, kiedy on już wie pewne rzeczy i on to ogłasza wszem i wobec. Ja pamiętam, jak byłam na tym etapie rozwoju i strasznie wkurzałam moich znajomych dookoła. Nie? I oni, weź ty w ogóle, nie, a ja tu prawiłam. Więc myślę, że to jest po prostu etap rozwoju ludzkości. I każdy ma do przejścia to, że jeden też się na to zajawi, że wow, ale fajnie tutaj coś tam, nie? I myślę, że to też kwestia charyzmy jakiejś, tak? Mhm. Że i takiego umiejętnego udawania, nie? Że do pewnego momentu można ściemniać, nie? Można tutaj, no bo są tacy ludzie, tak? Którzy gdzieś Tak, tam, zresztą oni też się zmieniają, jak tak sobie patrzę tak. w tym swoim rozwoju, mm, ale mimo to gdzieś tam pociągnęli za sobą ludzi. I I nie ma w tym nic złego, nie? Bo nadal robią nie, bo, robotę. bo, bo też to jest potrzebne. Ja też zawsze, jak czytam te jakieś różne takie artykuły, czytam te wpisy na Facebooku na temat tych fałszywych guru albo tych różnych tego typu rzeczy, tych jakichś manipulacji, to mam coś takiego, kurczę, wszystko jest potrzebne i jakby, Mhm. no nie wiem, czy tak jak dużo tam ludzi bardzo krytykuje ten kap, tak? Mhm. Tak. Chociażby, nie? Że to jest takie tam. No, ja też mam jakiś tam swój na to pogląd. Natomiast jeżeli ktoś, e, czy na ten kap, czy na jakiegoś kogoś innego, na jakiegoś góra, czy inną filozofię, da się złapać, no to jemu to też jest potrzebne do czegoś. Potrzebne do tego, żeby w pewnym momencie otworzyć oczy i uświadomić sobie, aha, to była ściema. Bo każdy z nas coś takiego doświadczył. Czy w relacji na przykład, tak? Że gdzieś tam, czy w jakiejś, czy partnerskiej, czy nie wiem, biznesowej, czy takiej przyjacielskiej. Że każdy z nas tego doświadczył, takiego rozczarowania. Ale w momencie tego rozczarowania, to jest też bardzo ważny moment, bo wtedy nam się otwiera ta świadomość tak naprawdę, nie? Że aha, to jednak to nie jest tak, nie? I można oczywiście walczyć z tym i tam go, prawda, na krzyż, jak to, no wow, ale no, to, że na krzyż, to jest też ciekawa taka metafora tego, nie? Że Tak. zobacz, że to jest pewnego rodzaju postawa, Mhm. nie? I czy właśnie weźmiesz to do siebie jako ten dar? Wow, dzięki. Oczywiście mogę być na ciebie wkurzona za to, że powiedzmy, no, rozczarowałam się. Natomiast mój wybór, czy ja z tego wezmę lekcję, czy ja z tego wezmę te dary. Nie? Dokładnie tak. Bardzo podobnie na to patrzę. I za każdym razem, a propos tego momentu, że w pewnym momencie po prostu już nie można ściemniać przed sobą, no bo świat ci tak jasno niektóre rzeczy pokazuje, że już się nie da, no po prostu się nie da, Mhm. nie? Znaczy, no okej, no możesz, nie? Ale
No nie o to chodzi moim zdaniem w rozwoju. E, Przychodzi taki moment, że nie ma ściemy i że ty już wiesz, że jeżeli coś się w twoim życiu dzieje, to ty potrzebujesz zadać sobie pytanie, ale dlaczego mi się to wydarzyło? Co mi to Mhm, pokazuje? Jaki mhm, wzorzec tutaj znowu odtwarzam, nie? A propos tych guru, mniej lub bardziej fałszywych, też byłam w tym momencie, jeszcze wrócę do początku twojej wypowiedzi, też byłam w tym momencie, kiedy na początku taka byłam, wiesz, mądra i zbawiałam świat i po prostu teraz wszystkim powiem, jak żyć. I też to wkurzało. Odkryłam, z jakiego miejsca to szło, że tak naprawdę jak chciałam czuć się lepsza, czyli idąc za tym, przykrywałam poczucie, że jestem gorsza. Nie? Jak mhm, to rozpracowałam, to też się bardzo dużo zmieniło. To raz. A dwa, wracając do tych fałszywych guru, też trafiałam na różnego rodzaju nauczycieli w moim życiu. Mm, I owszem, nadal jakaś część nadal jakaś część mnie się na to wkurza, że tak było, ale z drugiej strony doskonale rozumiem, o czym to było. To było o tym, że ja szukałam tam rodziców, mhm, idealnego rodzica, który nie istnieje, nie? To było o takiej projekcji, że ty musisz być idealny, ty na pewno jesteś idealny, bo moja mama i tato nie byli, więc ja teraz sobie znajdę to w tobie, nie? Czy to jest partner też, bo tak też może być, nie? Też miałam taką relację. Więc znowu te wszystkie, nazwę to wysokie poziomy, możemy sprowadzić do tych zupełnie ziemskich. mhm, Tylko pytanie, czy chcemy i pytanie, czy na to mamy pojemność, bo też mi przyszło słowo tempo, że każdy tak mhm, naprawdę ma swoje tempo rozwoju, nie? Swoją pojemność, swoją drogę tak naprawdę, no i nic nam do tego. No jeżeli on czy ona ma tak i po prostu tego nie widzi, no to ja mam trzy wyjścia, tak? Albo mogę, tak jak mówisz, tam na niego joby słać, czy tam na nią i chcieć ją na siłę obudzić, no to jest przemoc. Też byłam w tym miejscu, przyznaję się. Albo mogę patrzeć, jakby wiesz, chroniąc w jakiś sposób siebie, nie wchodząc w to, o, to jest lepsze, albo mogę po prostu odejść, nie? No i mhm. tyle. Mm. Ja mam wrażenie, że tutaj Pytaniem, też o jest, czym to dla mnie no, było. O, z tak. pytaniem, o czym to dla mnie było. Mhm. Ja mam wrażenie, że tutaj dużo jest a propos granic, prawda? Że to Tak, jest o tym, że to jest ten temat generalnie, tak, tak? Że tak. na ile właśnie ja daję się wciągnąć w jakąś narrację czyjąś, czyli ja zatracam siebie na Mm. poczet kogoś, kto jest lepszy, w cudzysłowie, tak? Albo jakiejś idei. No tak, ale bo to chodzi o to, nie? Że o jakąś lepszość chodzi, która jest Tak, ponad mnie. tak, racja, tak. No. I to, co mówisz, w drugą stronę też, bo to jest to wahadło, które się wychyla w jedną, w Mm. drugą. Potem ja jestem lepsza, tak? I ja tutaj będę pokazywać i udowadniać wszystkim, że to moja racja jest mojsza, nie? Mhm. Tak. No. Mhm. Ja się też jakoś na tych granicach zawiesiłam, jak o nich powiedziałaś, bo to też jest moim zdaniem taki jeszcze, może we mnie, będę mówić o sobie, nie to, że nierozpoznany temat, ale ja się tego uczę dopiero. Mhm. Że jakby, okej, miłość miłością, miłość bezwarunkowa, owszem, ona jest, ja jej dotykam, nie mam żadnych wątpliwości, że to istnieje, natomiast nadal nie zmienia to faktu, że ja jestem Magdą. Że ja Mhm. jakby pochodzę z tej miłości bezwarunkowej, ja ją mogę odczuwać, ale tu na ziemi ja jestem Magdą, która ma określone granice fizyczne, która ma określone granice emocjonalne i tak dalej, nie? I teraz to jest dla mnie trochę taka zabawa, że okej, ja widzę tego drugiego człowieka nawet w miłości bezwarunkowej, ale to nie jest o tym, że ja go po prostu tak, chodź do mnie, możesz mnie skrzywdzić, nie? No nie, Mhm. to jest, Tak. dla mnie to było bardzo długo trudne do uchwycenia. Okej, ja cię kocham,
ale z drugiej strony nie mogę pozwolić, żebyś ty mnie krzywdził, nie? I znowu to było o wzorcach z dzieciństwa, nie? Jakby co tam pracowało, tylko i wyłącznie to. Tak, tak. Ja tu sobie napisałam przywiązanie, bo to też jest O, to, nie? o tak, o tak, o tak. Bo to właśnie na ile my rozpoznajemy miłość, a utożsamiamy ją z przywiązaniem, bo dla mnie przez bardzo długo to było tożsame. No właśnie, zobacz, jakie my mamy też wzorce takie tej matki Polki, tak? Ja jestem dla ciebie w pełni, tak? Że właśnie ja nie mam granic. Ja też się tego uczę w takich stosunkach międzyludzkich, takich w ogóle, nie wiem, z sąsiadem. Ostatnio na przykład się zastanawiałam i no to też jakby się nie w końcu do niczego gdzieś tam nie doszłam mentalnie. Takie małe, drobne przesuwanie granic przez ludzi. Opowiem ci historię. Tankowałam samochód i zatankowałam i chcę iść do kasy, żeby zapłacić. I facet za mną, który stoi za mną, mówi: pani się przesunie autem, ja mówię, ale pan i tak nie zatankuje, dopóki ja nie zapłacę. Nie, oni już tam wiedzą, nie? Więc ja wzięłam ten samochód i przejechałam kawałek i poszłam. Oczywiście trochę mnie to wkurzyło, tak? Czyli gdzieś tam ta granica moja została przekroczona, tak, że gdzieś ja musiałam zrobić nie ten ruch, który chciałam zrobić, tak, musiałam odjechać, iść dalej, tak, do tej kasy, tak, bo gdzieś tam dalej zaparkowałam i się zastanawiałam, i to zrobiłam i później się zastanawiałam nad tym, tak, na ile to było przekroczenie mojej granicy, na ile to było, no bo ten facet, nie wiem, on może pół minuty zaoszczędził, tak? No bo gdzieś tam, prawda? I na takich subtelnych poziomach, tak? No ja się gdzieś dałam w to znowu wmanewrować. Mogłam powiedzieć nie, ale też nie, wiesz, no ja też cały czas się uczę, gdzie to jest, nie? Gdzie jest ta przestrzeń i na ile to jest takie z mojego, no dobrze, to nie jest dla mnie problem, tak? Podjechać dalej, skoro on tak się śpieszy i wiesz. Natomiast właśnie o tych granicach, nie? Gdzie tu jest to moje wyuczone nie ma problemu, tak? Moje Tak, wyuczone, bo ja przecież mogę się gdzieś tam poświęcić, tak? W takiej mikroskali, gdzie mogę siebie opuścić, a gdzie ta osoba, no bo to jest, to jest ten poziom rajas, nie? Nie wiem, czy ty te poziomy kojarzysz. mhm. Tamas, Tak, tak, rajas tak, i tak, tak. sattva, nie? Że to jest ten rajas, którego ja się de facto teraz uczę dopiero, tak? No bo jak ja byłam w takiej niemocy cały czas i oddawałam wszystko, no to ja teraz potrzebuję być w tym ogniu swoim, żeby móc nauczyć się stawiać tych granic, nie? I to jest dla mnie trudne, tak? Na ile? Albo wiesz, w jakimś dialogu takim, takim typowo rajasowym, gdzie on musi mieć rację, no to ja tego nie. I on i tak jakby postawi na swoim, tak? Że nawet jak ja mam argumenty, to ta osoba jest na tyle, wiesz, i ja mam takie, Boże Święty, i co ja mam z tym zrobić, nie? Nie wiem, czy ty też tak masz takie doświadczenia jakieś podobne z granicami, ale to jest właśnie na takich subtelnych potem poziomach, nie? Tak, I tak. potem Tak jak ten nie wiesz, przykład nie, też, że nie? z jednej strony, wiesz, no ta miłość i to wybaczenie i tak dalej, to jest okej, tak? Wiesz, ja sobie potem zaczęłam tłumaczyć, że no, może ten facet się, nie wiem, śpieszył, a mnie to i tak nic jakby nie ujęło, więc mogłam to dla niego zrobić. Natomiast skoro gdzieś we mnie się pojawiła ta złość, to znaczy, że to jednak tam było, nie? Wiesz, że uczenie się tych znaków też od siebie.
Tak, to jest o mega uważności. Dla mnie to też jest problem, znaczy problem, może nie problem, ale nadal się tego uczę i nadal jestem w miejscu rozpoznawania tego. I to jak opowiadałaś o samochodzie, to przykuło moją uwagę to, jak powiedziałaś, że dla mnie to nie jest problem, nie? Że ja mogę po prostu, wiesz, no ja widzę, że facet się spieszy, to ja mogę to zrobić, nie? Tak, tak. Doskonale znam to miejsce i jakby, i czasami tak jest, że to naprawdę, no ja to mogę zrobić, nie? Mhm, A w tym momencie jestem w takim miejscu, że ja się uczę, idę krok dalej. Ja to mogę zrobić, ale czy ja chcę to zrobić w tym momencie? mhm, I ja mhm, sprawdzam, nie? Okej, teraz ty się musisz dostosować, czy teraz ja chcę się dostosować, mhm, nie? mhm, I powiem ci, że to mi też bardzo dużo daje, bo to też bardzo poszerza uważność, że mhm, ja na przykład teraz w relacjach też tak jak mówisz, jakby przeróżnych. Mam tak, że daję sobie bardzo dużo czasu, zanim odpowiem jakąś reakcją. Że mhm, oczywiście te automatyzmy jeszcze się pojawiają, bo to nie jest tak, że wszystko jest już cacy, nie? No nie, ale daję sobie dużo czasu na sprawdzenie, szczególnie w takich sytuacjach, o jakich ty opowiadasz, nie? Że okej, ja wiem, że ja tu mogę ustąpić, ale czy ja chcę to zrobić? Czy mhm, to będzie zgodne ze mną, czy to będzie moja prawda na ten moment? I teraz dalej, jeżeli rozpoznaję, że nie chcę, to po prostu to wyrażam i czekam na reakcję drugiej strony. mhm, Bo byłam w tym miejscu, gdzie udowadniałam, że ja po prostu za mhm, wszelką cenę musiałam mieć rację. Ja po prostu za mhm, wszelką cenę musiałam udowodnić, że ja po prostu wiem i koniec. I ja wiem, że ja wiedziałam. Tylko teraz ja odpuszczam. Właśnie użyłaś tego słowa dzisiaj. Ja odpuszczam i ja patrzę, co się będzie działo. I to jest magiczne, to jest bardzo nowe, ale to jest magiczne, ale po drugiej stronie naprawdę wydarza się zmiana i to jest tak w tym momencie. I ja po prostu szczękę ostatnio zbieram z podłogi, ale jak to? To naprawdę jest tak? To jest znowu o kolejnym poziomie. Już niby to wiedziałam, niby to stosowałam, nie? Ale przyszło kolejne okrążenie tego, tej warstwy i patrzę i ja cię, to jest naprawdę tak, że jak ja jestem ze sobą, jak ja jestem w spokoju, jak ja dbam o siebie wewnątrz, to świat po prostu się tak pode mnie układa, że nawet nie zdawałam sobie sprawy, że tak łatwo to może płynąć, nie? mhm, No, mhm. oby tak zostało, bo to pewnie jeszcze nie jedno sprawdzam, przyjdzie i z różnych stron ono będzie, nie? Ale naprawdę, no to jest fenomenalne, co się ostatnio wydarza. Mhm. Tak, i to, co mówisz, ta mała, ta taka wąska jakby linia pomiędzy właśnie tym udowadnianiem, tak, że ja jednak mam rację, tak, to ja będę tutaj z tobą teraz walczyć, Tak. a na ile ja odpuszczam, ale odpuszczam w prawdzie, w spójności ze sobą, a na ile opuszczam siebie. I to jest to, co mówisz. Ym, to bycie aktualną ze sobą w danym momencie, nie? Dlatego ja też zwróciłam na to uwagę, że ja się podirytowałam, czyli gdzieś tam Mhm. to było. I wiesz, i też sobie sprawdzam, na ile to podirytowanie było z tego mojego ego, że co on mi tu będzie gadał, nie? A na ile z tego takiego, no właśnie, z tej prawdy ze sobą bycia, tak? Że nie, mam prawo tu I być, bo to jest to, koniec, mam nie? I prawo nawet tu się nie muszę być, nie? tłumaczyć. A nie, że X, O, nie? właśnie! O, właśnie! Ale super to nazwałaś. No, Właśnie, mam prawo tu być, taka jaka tak, jestem. No. tak, dokładnie. I to, co Mm. mówisz, że w momencie, to jest wtedy inna reakcja, nie? A nie na zasadzie fajtu, tak, że tylko właśnie ja mam prawo tu być i z tego ugruntowania, jak to, co powiedziałaś, jak działam, no to ten świat inaczej się układa, bo on czuje respekt do mnie. Tak, tak. Mhm. Coś mi uciekło, ale może wróci. Ale Mhm, to było w temacie, wszystko jest powiedziane. mhm. Tak, tak. No ważne tematy. Ja mam wrażenie, że to jest, bo zobacz, że tak naprawdę tu nie chodzi o rodzaj reakcji, Mhm. bo Mhm. tylko, Mhm. tylko Mhm. o stan Właśnie, wewnętrzny. Że właśnie, wiesz, to mi że uciekło. Tak, no. tak. Bo ty powiedziałaś o walce, nie? Że ja nagle wycofałam się, czy zrezygnowałam, czy to się po prostu we mnie zmieniło, rozpuściło pod wpływem wewnętrznej pracy. Mój system załapał, że ja już nie muszę walczyć.
że ja Mhm, mogę po prostu być, że ja mhm. tutaj mam prawo istnieć, jest dla mnie miejsce i nagle świat właśnie nie odpowiada mi walką. I to Mhm, jest super. mhm. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.